Cześć, dzisiaj pokażę Wam ciekawe akcesoria od marki iBox. Ceny sprawdzicie sobie w linkach w opisie filmu. Zaczynamy! Markę iBox kiedyś już na moim kanale mieliście okazję oglądać w recenzji klawiatury mechanicznej iBox Aurora. Był to całkiem fajny sprzęt gamingowy i ta marka w ofercie ma także m.in. właśnie klawiatury, myszki i inne akcesoria, także obudowy komputerowe. Ma także tego typu akcesoria, które pokażę Wam dzisiaj, czyli kable, przejściówki. Są także huby USB czy zewnętrzne napędy na płyty DVD. Dzisiaj przyjrzymy się kilku przykładowym produktom, które dostałem do sprawdzenia. Pełną ofertę znajdziecie na stronie producenta, ale zobaczmy sobie po kolei. Chociażby tutaj mamy extender HDMI, czyli po prostu przedłużacz. No i o całkiem dobrych parametrach, bo mamy 4K 60 Hz, długość 2 metrów. No i spójrzmy sobie okiem na jakość wykonania. W rozsądnej cenie dostajemy przewód, który ma pozłacane styki, aluminiową obudowę, odpowiednio elastyczną końcówkę. No i mamy tutaj solidny, gruby przewód, który jednocześnie jest dość elastyczny, więc można go sobie ułożyć na przykład w jakiejś maskownicy. Tak więc mamy kabel o wysokich parametrach. Logo producenta i po drugiej stronie parametry kabla. No a teraz mamy inny kabelek, ponieważ jest to HDMI, gdzie ten wtyk ma taką pełną, błyszczącą obudowę, przypominającą trochę pendrive, a z drugiej strony mamy wtyczkę DisplayPort. I w tym przypadku też mamy 2 metry długości i ponownie kabel jest elastyczny. A teraz załóżmy, że znaleźliście gdzieś tam w piwnicy czy na strychu jakiś taki trochę starszy monitor, w którym nie ma HDMI, a znajdzie się na przykład starszy typ złącza cyfrowego DVI, czy nawet VGA, taka jeszcze bardziej klasyczna wtyczka, która była kiedyś standardem w monitorach, analogowa. To mamy takie przewody jak ten, czyli DVI na DisplayPort, parametry 4K 30 Hz, czy DVI na HDMI o parametrach 4K na 60 Hz. Teraz przejdziemy do akcesoriów, ale mamy także dwa kable premium. 4K na 60 Hz, kable metrowe. Mam tutaj i DisplayPort, i kabel HDMI. No i tutaj ponownie możemy spodziewać się aluminiowej obudowy, pozłacanych styków, dobrej jakości izolacji, wytrzymałej. Są także w ofercie kable w oplocie nylonowym, więc te dwa kabelki są naprawdę porządne. Ale jeszcze mamy przydatne adaptery. I tutaj mamy dwie wersje gniazda ethernetowego, czyli RJ45, czyli jeśli mamy na przykład stacjonarkę bez wbudowanej karty sieciowej w płytę główną, czy na przykład wbudowana karta się zepsuła, to kupujemy sobie coś takiego, czy na USB typu C już bardziej nowoczesne, czy na klasyczne USB typu A. Podłączamy sobie do komputera, podłączamy internet i to działa jako karta sieciowa. No i wtedy tak to wygląda, gniazdo, solidna aluminiowa obudowa i takie akcesorium podłączamy bezpośrednio do komputera. Kabelki nie są zbyt długie, bo jest to jakieś 15 cm, ale do wyboru mamy standardowe USB albo USB typu C. Budowane są także kontrolki informacyjne. No i zobaczmy jeszcze ostatni gadżet na USB typu C, ale mamy tutaj port VGA, czyli do podłączenia monitora starego typu. Mamy HDMI o parametrach 4K na 30 Hz i mamy USB 3.2, generacja pierwsza z ładowaniem Power Delivery do 100 W. Tak wygląda sam gadżet. HDMI, VGA, aluminiowa obudowa. Bardzo ładnie to wygląda. A z tyłu klasyczne gniazdo USB oraz USB typu C i wtyczka do podłączenia do komputera, również wykonana solidnie. Więc te akcesoria robią naprawdę dobre wrażenie i też dobrze się z nich korzysta. Ok, jak widzieliście, do wyboru jest dużo kabli, przejściówek, akcesoriów. Oferta jest jeszcze bogatsza, całą sprawdzicie sobie na stronie producenta. I mamy tutaj rozwiązania tak do nowoczesnych komputerów, monitorów, ale także do starszych urządzeń. Tak więc jest czym wybierać. Pamiętajcie, że ceny macie w linkach w opisie filmu. Dziękuję za obejrzenie, trzymajcie się.